Zdrowe żywienie i przegląd grup pokarmowych. Witam i zapraszam do obejrzenia wideo numer 2 na temat zdrowego odżywiania się w przypadkach cukrzycy ciążowej. Przegląd. Podczas prezentacji omówimy zdrowe odżywianie się, przedstawimy przewodnik dobrego żywienia, podamy zarys grup pokarmowych i przedstawimy szczegółowe informacje na temat węglowodanów. Przewodnik dobrego żywienia. W przewodniku dobrego żywienia omawiamy różne rodzaje żywności, które wchodzą w skład zdrowej diety. Przewodnik zawiera również informacje o tym, w jakich ilościach spożywać te pokarmy, aby otrzymać zdrową i dobrze zrównoważoną dietę. Warto starać się zachować tę równowagę przez cały tydzień. Staraj się wybierać różne potrawy z każdej grupy, aby zapewnić sobie całą gamę substancji odżywczych potrzebnych do zachowania zdrowia. Zarys grup pokarmowych. 5 porcji dziennie. Węglowodany skrobiowe, białko. Owoce i warzywa powinny codziennie stanowić 1/3 spożywanego jedzenia. Staraj się codziennie jeść 5 porcji warzyw i owoców różnych gatunków i kolorów. Owoce zawierają wiele witamin, minerałów i błonnika, przez co doskonale nadają się na odżywczą przekąskę. Ponieważ zawierają naturalny cukier, ich spożycie należy ograniczyć, gdyż podnoszą poziom glukozy we krwi w ciągu 4 godzin. Staraj się spożywać owoce nie więcej niż 2 do 3 razy dziennie i stosuj prawidłowy rozmiar porcji. Wielkość porcji omawiamy w następnym wideo. Do zalecanych 5 porcji dziennie zalicza się różnego rodzaju owoce i warzywa, w tym świeże, mrożone, w puszkach, w sosie własnym lub soki z warzyw. Węglowodany stanowią główne źródło energii dla naszego organizmu, dlatego też są one ważne i powinny być włączone do zdrowej i zrównoważonej diety. Warto wybierać pełnoziarniste węglowodany skrobiowe, gdyż sprawiają, że poziom glukozy we krwi wzrasta stopniowo. Zawierają również dodatkowe ważne substancje odżywcze, takie jak błonnik i sprawiają, że poczucie sytości otrzymuje się dłużej. Przykładem węglowodanów skrobiowych mogą być m.in. chleb, płatki zbożowe, ziemniaki, ryż, makarony i chapati. Postaraj się wprowadzać co najmniej 1 potrawę skrobiową do większości posiłków. Dzięki temu zapewnisz sobie stałe źródło energii przez cały dzień. Białko to podstawowa substancja odżywcza, która nie wpływa na poziom glukozy we krwi. Do tej grupy pokarmowej zaliczają się m.in. fasolę i rośliny strączkowe, ryby, jaja, mięso i drób. Stanowią one zrównoważone źródło białka, jak również wielorakich witamin i minerałów. Stąd też należy je włączyć do diety. Fasola i rośliny strączkowe doskonale zastępują mięso, gdyż mają niską zawartość tłuszczu, ale dużo białka, błonnika, witamin i minerałów. Jajka to też dobre źródło białka, witaminy D i minerałów, choć przed ich spożyciem kobiety w ciąży musi się koniecznie upewnić, że są dokładnie ugotowane. Oleiste ryby mają dużą zawartość tłuszczów omega-3, które mogą zapobiegać chorobom serca. Do tych oleistych zalicza się łososie, pstrągi, śledzie i sardynki. W okresie ciąży lub karmienia piersią nie należy spożywać więcej niż 2 porcje oleistych ryb w tygodniu. Typowa porcja waży około 140 gramów. Staraj się ograniczyć ilość przetworów mięsnych, takich jak kiełbaski, bekon i wędliny, wędzone, ponieważ tego rodzaju potrawy zwykle zawierają dużo tłuszczów i soli. Są również poddawane intensywnym procesom przetwórczym, co zmniejsza ich wartość odżywczą. Spożycie czerwonego mięsa ogranicz do 3 porcji tygodniowo, co wynosi niecałe 500 gram, odcinając skórę i widoczną warstwę tłuszczu, tak jak w mięsie, jak i drobiu. Przegląd grup pokarmowych. Oleje i tłuszcze do smarowania, nabiał i produkty zastępcze. Tłuszcze nie mają wpływu na poziom cukru we krwi. Istnieją różne rodzaje tłuszczów. 2 podstawowe to nasycone i nienasycone. Nadmiar tłuszczów nasyconych może prowadzić do zwiększenia poziomu cholesterolu we krwi. Pewne tłuszcze w naszej diecie są niezbędne, ale trzeba uważać, jakiego rodzaju tłuszcze dodajemy do potraw. Postaraj się ograniczyć tłuszcze nasycone, takie jak masło, ghee, ciasta i ciasteczka oraz tłuste mięsa i przetwory. Wybieraj potrawy zawierające tłuszcze nienasycone, przyjazne dla serca, takie jak oliwa lub olej rzepakowy, tłuszcze do smarowania, ryby oleiste, orzechy, ziarno i awokado.
Nabiał stanowi najlepsze i najbogatsze źródło wapnia w pożywieniu. Mleko i jogurt mają niewielki wpływ na poziom cukru we krwi z uwagi na naturalny cukier w mleku, laktozę. Staraj się spożywać 3 rodzaje nabiału dziennie, aby zapewnić sobie wymagany poziom wapnia i o ile to możliwe, wybieraj potrawy o małej zawartości tłuszczu i cukru. Do tej grupy zalicza się mleko, jogurt, serek homogenizowany, produkty quark i zastępcze wyroby mleczne. Jeśli stosujesz zastępcze produkty nabiałowe, mleko sojowe, owsiane lub ryżowe, wybieraj koniecznie wersje bezcukrowe i wzmacniane wapniem. Przegląd węglowodanów. Węglowodany stanowią dobre źródło energii i zapewniają szeroką gamę substancji odżywczych. Oprócz skrobi, produkty te dostarczają błonnik, wapń, żelazo i witaminy B. Podczas trawienia organizm rozkłada węglowodany na cukier prosty zwany glukozą, którą organizm wykorzystuje, aby zapewnić sobie energię. Ważne jest, aby utrzymać równowagę między konsumpcją takiej ilości węglowodanów, aby zapewnić sobie niezbędną energię i ograniczeniem ich do tego stopnia, aby zachować kontrolę nad stężeniem poziomu cukru we krwi. Można to łatwo osiągnąć, rozkładając spożycie węglowodanów równomiernie przez cały dzień. Rodzaj ilości spożywanych węglowodanów decyduje o tym, jak dobrze będzie można kontrolować stężenie cukru we krwi. Omówimy to dokładniej w dalszej części prezentacji. Węglowodany skrobiowe a cukrowe. Węglowodany dzieli się zwykle na 2 kategorie, jak pokazano na slajdzie. Do prostych cukrów zalicza się słodycze, dżem, soki owocowe i słodzone napoje gazowane. Żywność zawierającą proste cukry wywołuje nagły wzrost stężenia glukozy we krwi w ciągu 10-15 minut. Węglowodany złożone, inaczej zwane skrobiowymi, obejmują chleb, płatki zbożowe, ziemniaki, makaron, ryż, czapati. Wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu potraw zawierających węglowodany skrobiowe odbywa się stopniowo na przestrzeni 4 godzin. Błonnik. Błonnik to rodzaj złożonego węglowodanu, który nie rozkłada się w jelicie cienkim. Do głównych grup błonnika pokarmowego zalicza się rozpuszczalne, nierozpuszczalne i skrobia oporna. Ponieważ trawienie żywności bogatej w błonnik wymaga więcej czasu, potrawy te pozwalają kontrolować poziom cukru we krwi. Aby zwiększyć zawartość błonnika w diecie, niektóre produkty żywnościowe można zastąpić innymi. Jak zwiększyć zawartość węglowodanów skrobiowych w każdym posiłku? Aby zwiększyć spożycie błonnika można wybierać płatki śniadaniowe bogate w błonnik, np. pełnoziarnisty Weetabix, shredded wheat lub płatki owsiane, wybierać chleb pełnoziarnisty lub razowy, pełnoziarniste makarony, kaszę bulgur lub ryż brązowy, ziemniaki jeść ze skórką, np. pieczone w piekarniku lub młode gotowane w koszulkach. Do potraw zawiesistych, sałatek i kary podawać rośliny strączkowe, np. fasolę, soczewicę lub ciecierzycę. Do posiłków włączyć dużo warzyw w postaci sałatek lub dodanych do sosów lub kary. Do przygryzienia wybierać świeże owoce, warzywa pokrojone w paluszki, krakersy ryżowe, ciasteczka owsiane i niesolone orzechy i nasiona. Ten slajd podaje zalecane możliwości zastąpienia niektórych węglowodanów zdrowymi węglowodanami złożonymi, które można włączyć do każdego posiłku. W tym momencie można zatrzymać wideo, aby dokładnie przeczytać te propozycje. Wykres. Wykres ten pokazuje, w jaki sposób proste węglowodany wpływają na stężenie glukozy we krwi w porównaniu do złożonych. Za każdym razem, gdy jesz lub pijesz coś słodkiego lub skrobiowego, stężenie glukozy we krwi wzrasta. Proste cukry są zwykle uwalniane do krwiobiegu w ciągu 15 minut od spożycia. Niektóre z nich powodują szybki i ostry skok glukozy. Czas potrzebny na strawienie złożonych skrobiowych węglowodanów jest różny, ale na ogół trwa to dłużej. Takie węglowodany rozkładają się powoli i są wchłaniane stopniowo do krwiobiegu. Dlatego też pozwalają lepiej kontrolować stężenie glukozy we krwi. Warto zauważyć, że na czas trawienia wpływa wiele czynników, np. zawartość tłuszczu, błonnika i białka w pożywieniu, jak również wielkość porcji spożywanych węglowodanów. Unikanie cukru. Żywność i napoje o dużej zawartości cukru.
Jak już wspomniano wcześniej, cukier bardzo szybko wchłania się do krwiobiegu, przez co spożywając takie potrawy trudno zachować idealny poziom glukozy we krwi. Dlatego też zalecamy unikać tego rodzaju potraw w ciąży. Należy unikać napojów gazowanych o dużej zawartości cukru. Wersje dietetyczne lub zerowe nadają się do spożycia. Nie dodawaj cukru do potraw ani napojów, np. do herbaty, kawy lub płatków śniadaniowych, choć można stosować słodzik. Należy również unikać słodyczy na bazie cukru i dużych ilości drzemu. Soki owocowe należy ograniczyć do 1 porcji dziennie w ilości nie więcej niż 150 ml. Jak pożywienie wpływa na stężenie glukozy we krwi? Ta ulotka przedstawia ogólny zarys wpływu różnych grup żywnościowych na stężenie glukozy we krwi. W tym momencie można zatrzymać wideo, aby dokładnie przeczytać informacje na tym slajdzie. Podsumowanie. Na tym kończymy wideo numer 2 na temat zdrowego żywienia w cukrzycy ciążowej. W podsumowaniu podajemy jeszcze raz to, czego dowiedzieliśmy się z tej prezentacji. 3 główne grupy żywnościowe to węglowodany, tłuszcze i białka. Wszystkie węglowodany zwiększają stężenie cukru we krwi. Najskuteczniejszym sposobem walki z cukrzycą ciążową jest zdrowa, zrównoważona dieta zawierająca bogate w błonnik węglowodany skrobiowe, regularnie spożywane białka z różnych źródeł, tłuszcze przyjazne dla serca, nabiał i jego produkty zastępcze. Węglowodany dzieli się na 2 grupy – cukry i skrobie. Każda inaczej wpływa na poziom cukru we krwi. Należy unikać spożywania prostych cukrów, np. słodzonych napojów gazowanych i drzemu. Ogólnie mówiąc, dieta powinna składać się z białka oraz odpowiedniej mieszanki węglowodanów i tłuszczów. Nadmiar węglowodanów może prowadzić do skoków glukozy we krwi. Niniejsze wideo nakręcił zespół dietetyków pracujących w służbie zdrowia NHS Greater Glasgow and Clyde. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy teraz do obejrzenia wideo numer 3 Wielkość porcji, mądre podmiany, pomysły na przekąski i rozkład posiłków. Dane kontaktowe NHS GGC Diabetes Dietitians dm.south@ggc.scot.nhs.uk DM Dietitians north@ggc.scot.nhs.uk